Szkolenie Facebook, czyli w jaki sposób pozyskiwać dane kontaktowe przez Facebooka. I omawiamy tylko jeden z aspektów, a mianowicie lead generation przez lead ads. No i jeżeli korzystamy z lead generation, to w Facebooku jest taki formularz reklamowy, który się nazywa lead ads. Na waszym ekranie widać takie komórki. Ja troszeczkę to omówię, bo ja nie wiem, jak wielkie doświadczenie macie z tym, ale to jest taki specjalny format postu, gdzie jeżeli użytkownik go kliknie, to w zależności od tego, jak zostało skonstruowany ten post, to użytkownik ma jakieś pytania do odpowiedzi, maksymalnie 3. Później automatycznie wyświetlają się jego dane osobowe, imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i inne rzeczy, o które zapytał reklamodawca. I tu jest najistotniejsza rzecz z tego wszystkiego. To są te rzeczy, o które reklamodawca zapytał, a użytkownik nie musi ich wpisywać ręcznie. One są automatycznie pobierane z Twojego profilu na Facebooku. Jest to tyle super i w ogóle tak bardzo fajne, że dzięki temu, że tak jest, to użytkownicy mają mniejsze opory na wypełnianie tych danych, bo po prostu ich nie muszą wypełniać. A więc te lenistwo użytkowników i ta optymalizacja czasu, żeby szybko, jest na korzyść nas, czyli reklamodawców. W przeciwieństwie do formularzy, które zawieramy na stronach, gdzie użytkownik musi wpisać podaj imię, podaj nazwisko, podaj adres e-mail, wpisz numer telefonu, error, błędny format numeru telefonu, popraw. Przecież można się zmęczyć. Ktoś uparty, no faktycznie wpisze to wszystko. Natomiast ktoś, któremu nie zależy na tym, żeby jego dane gdzieś tam były, to wpisze dupa@wp.pl i na tym się skończyło. I masz super po prostu maila i możesz sobie tego mailować i na pewno się z klientem skontaktujesz, nie? Albo +48 555 555 555. Jeden z najczęściej wpisywanych numerów telefonu, jaki można dostać w formularzu lead-adsowym, formularzu takim na stronie, a nie formularzu lead-adsowym. I tak jest, natomiast formularz lead-adsowy, w przeciwieństwie tutaj na stronie, automatycznie pobiera Twoje dane z Facebooka. Oczywiście my jako Fastony wiemy, jak wielkie znaczenie ma to, żeby te dane w jakiś sposób odpowiednio przechowywać, a jednocześnie szybko wspierać tym, że jak ktoś przekazał swoje dane na przykład do Was, do reklamodawcy, no to jest wielki problem. Tym problemem jest to, że Facebook przygotował rozwiązanie, gdzie pozwala Tobie, jeśli jesteś administratorem strony, tylko wtedy, gdy jesteś adminem, to pozwala Tobie, aby móc je pobierać wewnątrz fanpage'a. To jest nawet bardziej skomplikowane, musisz wejść do fanpage'a, narzędzia do publikowania, znaleźć formularze lead-adsowe i wtedy sobie pobrać. Ważna informacja, w zależności od tej wersji API, to dane lead-adsowe, czyli nawet jeżeli zdobyliście te dane, Facebook przechowuje od 3 do 6 miesięcy, a później już są te dane niedostępne. Nie możesz ich sobie pobrać. Facebook coś z nimi robi, gdzieś je chowa, no trudno mi jest powiedzieć, coś z nimi robi. I jeżeli ich nie pobierzesz, to wszystkie lidy, które miałeś, bezpowrotnie straciłeś. No i teraz najgorszą rzeczą dla marketera jest to, że użytkownik wypełnił lida, ty nie dostajesz żadnego powiadomienia o tym, że taki lead istnieje, po prostu tego nie ma, a ty musisz, to jest ważne, musisz po prostu wchodzić do tego fanpage'a i co jakiś czas sprawdzać, pobierasz Excela, w tym Excelu sprawdzasz sobie, aha, te numery miałem, a te numery nie mam, to te numery teraz muszę przekazać, a te nie. Nie pomylić się, wysłać jakiej osobie, ta osoba musi stworzyć tego maila, skopiować sobie ten numer i wysłać dopiero maila, ewentualnie oddzwonić. Można się zamęczyć. No i dlatego my jako Fastony przygotowaliśmy aplikację dla Was, czyli dla marketerów, którą możecie pobrać na swoje telefony komórkowe zarówno na iOSie, jak i na Google Playu. I ona oprócz tego, że zarządza całymi kampaniami, możecie zmienić stawki, możecie zatrzymać kampanię, wszystko z poziomu kieszeni, to bardzo, bardzo wygodne. Macie też statystyki, czy kampania działa, czy nie, średni CPM, wyniki, koszty, ile wydaliście pieniędzy, wszystko. To jedna bardzo, bardzo ważna rzecz. Automatycznie jak ktoś ten formularz lead-adsowy wypełni, to 6 sekund później jest w tym Waszym telefonie i możecie do niego oddzwonić. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ te dane możemy zintegrować z wieloma platformami. Czyli dzięki Fastony możecie przekazać te dane
do innych systemów. Takimi systemami jest na przykład GetResponse, takimi systemami jest na przykład Freshmail, ClickMeeting czy SalesManago, z tych, które wymieniam w Polsce. Natomiast sam Fastony ma już ich ponad 50. Nie wszystkie oczywiście są dostępne z poziomu panelu, natomiast większość takich, które są dedykowane dla klienta, jedno, jedyne rozwiązanie, no to po co umieszczać w panelu? No, ten klient konkretny ma takie rozwiązanie. Takie rozwiązania, gdzie nie macie macie autorski CRM i chcielibyście z tego rozwiązania korzystać, czyli jeżeli ktoś wypełnia leada i później ten lead automatycznie jest przekazywany do waszego CRM-u, do waszego Marketing Automation, to u nas jednorazowo, jeżeli ktoś ma pakiet Ultimate, może dokupić taką integrację. Koszt $250, termin oczekiwania około 7 dni i piszemy integrację tylko i wyłącznie pod twoje potrzeby. Więc jeżeli nie masz, albo masz jakiś autorski system, albo nie ma go na liście, nie przejmuj się, da się to zrobić. Oczywiście możesz też powiedzieć to swojemu klientowi. To jest kolejny sposób na to, żeby agencja coś ekstra zarobiła. Teraz zaletą tego wszystkiego to jest to, że czas reakcji, czas na to, że użytkownik od chwili, gdy kliknie reklamę, do momentu, którego się pojawi to, które pojawi się w systemie, to jest zaledwie 6 sekund. 6 sekund, które pozwala Tobie na to, żeby ten klient ochłonął, że właśnie wypełnił formularz lead-adsowy, przeszedł na stronę docelową i mija 6 sekund, raz, 2, 3, 4, 5, 6 i odbiera od Was telefon. Dzień dobry, nazywam się Daniel Kędzierski, jestem z Fastony. Jest Pan zainteresowany ofertą numer XYZ. Jestem Pana opiekunem i chętnie Panu pomogę. Czy nadal ma Pan wątpliwości, który pakiet wybrać? Ważne jest to, bo jeżeli taką normalną prowadzicie komunikację i zbieracie te lidy, to do takiego klienta zadzwonicie wtedy, gdy przyjdziecie do pracy. I to jest normalne, ale jeszcze lepiej, kiedy możecie do niego zadzwonić w tym momencie, bo on właśnie w tym momencie ma czas. Ma czas, żeby wypełnić tego leada, ma czas, ponieważ interesuje się tą rzeczą, jest teraz w kontekście tej rzeczy, rozumie, o czym będzie ta rozmowa, bo właśnie przeczytał jakąś reklamę. Jak ją przeczytał, to stwierdził, że jest na tyle dla niego atrakcyjna ta treść, ten content, czy tą ofertę, którą mu przedstawiacie, że poświęcił kilka sekund ze swojego życia, żeby kliknąć tą waszą reklamę, a następnie wywędrował na jakąś stronę docelową. I to jest świetny moment, żeby do tego klienta zadzwonić. Można oczywiście to zrobić źle. Ja kiedyś byłem na stronie, która się nazywa Rankomat. Taka porównywarka ubezpieczeń. No, że byłem kiedyś ubezpieczony w PZU i nie było żadnych problemów, no to sprawdziłem, aha, ile te PZU będzie mnie kosztowało. I tam było zapytaj o ofertę. No to zapytaj o ofertę, kliknąłem. Kazali mi pełno formularzy wypełnić, ale dobrze, byłem taki zdeterminowany, chciałem PZU i kliknąłem zapytaj ofertę. I to było dla mnie ważne. Więc wypełniłem ten formularz lead-adsowy, wypełniłem każdy formularz, który był na tej stronie, kliknąłem zatwierdź. Jak myślicie? Czy zadzwonili do mnie po 5 minutach? Może po 10? Zadzwonili do mnie po 2 dniach. Po 2 dniach do mnie zadzwonili. W zupełnie innej sprawie. Ja już jechałem samochodem, zajmowałem się zupełnie innymi rzeczami, a oni do mnie dzwonią. Proszę Pana, Pan chciał ubezpieczyć samochód. Proszę Pani, ja go ubezpieczyłem 2 dni temu. Bo ja wtedy miałem na to czas. Wtedy przewidziałem w swoim życiu czas na to, żeby tą sprawę załatwić, a dzisiaj już zajmuję się innymi rzeczami i nie mam na to czasu. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdził, drugi raz nie wypełniłem tego formularza na zupełnie inne dane, na dane auta mojej dziewczyny. Też podałem numer telefonu. Zgadnijcie, po ilu do mnie zadzwonili. Tak, po raz kolejny po 2 dniach. Więc wiedząc o tym, że tak działa, to my jako Fastony staraliśmy się to bardzo mocno zmodyfikować i maksymalnie uśpieszyć. Dlatego macie 6 sekund. 6 sekund. Klika waszą reklamę i 6 sekund później może być jego dane w waszym CRM-ie, w waszym Marketing Automation, w każdym elemencie, który pozwala wam z tym klientem się mocno kontaktować. I to jest wasza przewaga rynkowa, mając Fastony. Że nie macie jakiegoś tam Excela, którego ktoś kiedyś tam obrabia. Wy przekazujecie dane klientowi w zaledwie 6 sekund po tym, jak ktoś kliknął reklamę tego klienta. I to jest bardzo duża przewaga na rynku i korzystajcie z niej po to, żeby wasz klient czuł, że powinien wam za to zapłacić, bo sam tej technologii nie ogarnie.
Inną rzeczą, która jest bardzo ważna w kampaniach lead adsowych wykorzystaniem Fastony, to jest to, że system ma automatyczne wykluczanie, czyli usuwanie z grupy docelowej wszystkich tych osób, które już wypełniły leada. Po co Wam pozyskiwać poprzez ten formularz dane kontaktowe osób, które już posiadacie? Dzięki automatyzacji, którą ma Fastony, to automatycznie osoba, która już wypełniła leada, jest usuwana z wszystkich kampanii, które opierają się na tym formularzu. Czyli nie macie dodatkowego jakiegoś ekstra czegoś, co musicie gdzieś tych osoby przeklikiwać, gdzieś coś sprawdzać, pilnować tego. Nie. Jeżeli Jan Kowalski wypełnił formularz A, macie jego dane, nigdy więcej nie zobaczy waszej reklamy z tym formularzem. Po prostu macie jego dane i święty spokój. To bardzo, bardzo obniża koszty reklamy, bo średnio taki zabieg potrafi obniżyć koszt reklamy o nawet 30%. Ja na którymś z webinarów, które mamy na Facebooku, zapraszam Was tam, możecie dokładnie zobaczyć statystyki, jak wielce obniżyła koszt reklamy tylko usuwanie osób, które już raz się wypełniły. Dlaczego tak jest? No, dlaczego w ogóle Facebook ma wyświetlać tą osobie, która już wyświetliła tą reklamę i mamy jego dane? No to wynika z systemu optymalizacji reklamy, ponieważ Facebook stara się wyświetlić tą reklamę osobom, które dokonują pewnej czynności, a tą czynnością jest wypełnianie formularza lead adsowego. Więc jeżeli ja jestem osobą, która wypełniała ten formularz chwilę temu, to Facebook mówi: o, to jest ta osoba, to wyświetlmy jej znowu reklamę. Facebook nie zauważa, albo nie chce zauważać, albo po prostu tak skonstruował system, mimo że dał inne narzędzia, żeby osoba, która raz wypełniła ten formularz, mogła zobaczyć drugi raz. Na szczęście można te osoby z tej kampanii wykluczyć i ja będę w technikaliach pokazywał jak. Kolejną rzeczą, którą możemy w Fastonym wykorzystać, to jest automatyzacja grupy docelowej. Tutaj macie taką dosyć pokrętną grafikę, która mówi o wszystkich elementach, natomiast najważniejszy element z tego wszystkiego to jest czas reakcji. Znowu podkreślam 6 sekund. Bez względu na to, skąd użytkownik pojawi się w Waszym CRM-ie, to ważne jest to, żeby móc tego użytkownika w szybki sposób obrobić. Tak delikatnie mówiąc, należy go nie okraść, żeby to się nikomu nie kojarzyło, ale należy tego leada obrobić. I teraz fajne jest to, że dzięki Fastony mamy te integracje z wieloma partnerami i tymi partnerami, łącznie ich jest bardzo dużo, ale wszystkimi partnerami jednocześnie, czyli powiedzmy z 50 partnerami naraz, możemy zintegrować się w zaledwie 6 sekund. Nie 6 sekund plus 6 sekund plus 6 sekund, tylko wszyscy naraz w 6 sekund. To bardzo ważne jest. Dlaczego? Bo dzięki tej technologii człowiek może zobaczyć kampanię lead adsową, kliknie ją, automatycznie zostanie zapisany do fresh maila i automatycznie dostanie pierwszego maila, którego mówi: dzień dobry, witamy, zainteresowany jesteś naszą ofertą XYZ, oto pierwszy mail, następny dostaniesz za 2 dni. Ale jednocześnie ta osoba może dostać SMS-a, w którym powie tak: dzień dobry panie Danielu, właśnie wysłaliśmy na twój adres e-mail i tu jest podany adres e-mail, żeby ta osoba nie zastanawiała się na jaki, bardzo ważną wiadomość. Proszę się z nią zapoznać. Pozdrawiamy, team sprzedaży XYZ. Jednocześnie na przykład możecie go zapisać w grupie docelowej, która jest zapisana automatycznie w narzędziu Click Meeting na webinar. Czyli on już dostaje cykle mailowe, już dostaje SMS, już jest zapisany na webinar, a na przykład z Salesmanago możecie mu przekazać jakieś tam tagi, który jest na przykład tagiem sprzedaż, tagiem coś tam i osobna osoba z firmy, która zajmuje się Salesmanago czy tam marketing automation, automatycznie odpowiednią ścieżkę konsultacji i sprzedaży temu klientowi ma. I to jest bardzo, bardzo fajne. I teraz bardzo ważny czynnik w tym, że macie formularze lead adsowe, to jest to, że tak jak podkreślałem, jest ten wysyłanie mail. Maile, odkąd my mamy je skrzynki pocztowe po prostu przy sobie, w telefonach komórkowych, zaczęły mieć drugie życie i zaczęły po prostu świetnie sprzedawać i ludzie zaczęli je czytać. To prawie są jak SMS-y. No ale połączyliśmy jedno i drugie. Jak to zrobiliśmy? No właśnie to, że poprzez narzędzia, pokażę później jak, ktoś wypełnia leada i dostaje automatycznie SMS-a. To bardzo ważne jest, bo samo wysłanie maila, czyli to, że użytkownik wysłaliśmy mu maila, to jest początek lejka sprzedażowego. Sam początek i to jest jeszcze nic
nie jest znaczącego. Dopiero kontakt z klientem zaczyna się wtedy, kiedy ten mail jest otwarty. Dopiero w tym momencie, gdy użytkownik otworzył tego maila, jest ten pierwszy kontakt z Waszą treścią, która jest w środku zamknięta i schowana przed nim. I teraz, co ważne, my testowaliśmy wysyłanie i teraz część osób posiada innego maila do Facebooka niż tego maila, którego korzysta na co dzień. Część osób na przykład zablokowała, że pełno rzeczy nie dostaje z Facebooka, chociaż takie informacje, które Wy wysyłacie, różnie trafiają. Czasami do spamu, czasami coś. Korzystacie z dobrego programu pocztowego, rzadziej trafiają do spamu. Korzystacie z gorszego, częściej. No tak to już po prostu jest. I teraz co ważne, to integracja SMS API, czyli numeru telefonu, który pobieracie od użytkownika i ten numer telefonu automatycznie idzie do SMS API i SMS API wysyła temu użytkownikowi mail, ten SMS w postaci na Twoją skrzynkę mailową i tu adres mailowy. Jest wysłany bardzo ważny mail, proszę go sprawdzić. Spowodowało, że open rate, czyli otwieralność tych maili wzrosła do 97%, czyli prawie dwukrotnie, myśmy porównywali do tego, co my robimy, prawie dwukrotnie wzrosła otwieralność maili. Dlaczego? Bo użytkownik wiedział, że ma tego maila, wiedział, że to jest ważne i wiedział, że ten mail na niego już tam czeka. Czy potrzeba czegoś więcej? No, być może potrzeba. Dlatego my w Fastony stworzyliśmy taki system, który te wszystkie elementy automatyzuje. Na przykład robicie kampanię i chcecie, żeby te osoby przyszły na webinar, to automatycznie możecie zaplanować, że na 10 minut przed webinarem dostaną takiego SMS-a. To jest koniec, jeżeli chodzi o prezentację. Ja teraz przełączę się do trybu, mam nadzieję, takiego normalnego. I teraz, jeżeli Wy jesteście, to bardzo, bardzo Was proszę, czy macie jakieś pytania? Ja postaram się na nie w tej chwili odpowiedzieć, czyli komuś się nasunęło jakieś pytanie, proszę je podać, dajemy sobie minutkę na pytanko. I jeżeli nie będzie pytań, idziemy z materiałem dalej. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Nikt nic nie pisze. No dobrze, to nie czekamy tej minutki, przechodzimy dalej. Ja przygotowałem prezentację kolejną, więc robię znowu full screen. Mam nadzieję, że teraz mam full screen. To jest scenariusz kampanii reklamowej. To jest scenariusz, który my w Fastony wykorzystujemy do tego, żeby generować nasze leady. Na dzień dzisiejszy z naszego systemu korzysta ponad 24 000 osób ze 140 krajów mniej więcej. Ostatnio było 130 kilka, no ale doszły takie kraje, których nawet nie wiedziałem, że istnieją. Ja będę starał się Wam te rzeczy pokazywać, tak żeby niektóre rzeczy troszeczkę bardziej doprecyzować. I zaczynamy od samego początku, a później będą te trudniejsze rzeczy. Element pierwszy są 4 podstawowe formaty reklamowe oraz 5 taki dodatkowy. Tymi 4 podstawowymi formatami to jest post standardowy, o którym mówimy w szkoleniu poniedziałkowym, czyli takie duża fotografia, duże zdjęcie, duża grafika, która po kliknięciu przenosi na stronę www. Później jest MPA, jest to skrót od Multi-Product Ads, czyli Carousel Form. To jest taki format, gdzie możemy mieć od 2 do 5, nawet kilkunastu, bo teraz już można mieć nawet więcej niż 10 kwadracików, które są przesuwane lewo-prawo i każdy z nich może prowadzić do zupełnie innej strony. Później jest wideo. Wideo nie trzeba tłumaczyć, materiał wideo. Później jest Lead Ads, czyli to, o czym my mówimy, czyli pozyskiwanie danych kontaktowych. No i ten 5, czyli te 4+1, to jest Canvas. Canvas jako format, który występuje, teraz trudno mi jest powiedzieć, głównie na komórkach, ponieważ oficjalnie występuje na komórkach, natomiast gdzieś już ktoś tam powiedział, że już będzie na desktopach również. No ale powiedzmy, że głównie na komórkach. No i teraz, jeżeli mamy Canvasa, no to jest taki model specyficzny, jest bardzo atrakcyjny, wygląda świetnie, przykuwa uwagę, można w nim zaszyć wiele różnych elementów, natomiast sprzedażowo no, nie jest to jakiś tam success story, który łatwo jest powtórzyć. No i teraz, skoro mamy takie formaty, to mamy też ważną informację. Zobaczcie, ta strzałka od tych formatów idzie do góry i prowadzi do www, czyli do strony internetowej lub do wideo.
To bardzo ważna informacja dla osób, które generują lidy. Ponieważ wiadomo, jeżeli przekierujecie ruch na jakąś stronę internetową, to możecie te osoby remarketingować. Natomiast mało osób wie, że możecie przekierować te osoby do materiału wideo, czyli już bezpośrednio do postu, który posiada materiał wideo w Facebooku i remarketingować te osoby, które oglądnęły te wideo w jakimś tam stopniu. Oczywiście było to na poprzednich webinarach. Jeżeli ktoś nie wie, jak to zrobić, to koniecznie polecam wrócić lekcję wcześniej i zobaczyć dokładnie na temat remarketingu na podstawie materiału wideo. Natomiast jak widzicie, ja specjalnie użyłem takiego znaczka, czy jakiegoś innego elementu graficznego, gdzie to jest okrąg, gdzie w środku znajduje się zarówno www, jak i wideo. Dlaczego? Ponieważ jednym z ciekawych sposobów, ciekawszych na to, żeby mieć odpowiednią grupę docelową, a jednocześnie tą osobę dzięki social media przekonać do swojego produktu, to jest zrobić stronę www, na której osadzicie post z Facebooka, który jest wideo. Jeszcze raz powtórzę, robicie zwykłą stronę, a później osadzacie wideo z tego Facebooka, z waszego fanpage'a na tej stronie www. Dzięki temu po pierwsze macie fajny materiał wideo, który ta osoba może zobaczyć. Ludzie bardzo często wolą zobaczyć niż czytać. Jest to dla nich ciekawsze, jest to dla nich mniej angażujące, wygodniejsze. Szczególnie na przykład ostatnio modne jest posłuchać. Ludzie wolą słuchać niż nawet oglądać, bo mogą w tym czasie robić jeszcze inną rzecz. I łączenie strony www z materiałem wideo, który jest nie z YouTube'a, ale z Facebooka, jest sposobem na to, żeby remarketingować osoby, które obejrzały dany materiał w jakiejś tam części. Przypominam, 3 sekundy, 10 sekund, 25%, 50%, 75% i 95% materiału wideo. I teraz, żeby ten ruch na tą stronę kierować, czyli do tej strony czy do tego materiału wideo, ja tutaj wyszczególniam 5 sposobów. Pominę na razie LinkedIna, zostawię tą perełkę na koniec. YouTube, oczywiście wiecie, tak? W komentarzu na dole trzeba wpisać link. Ten link musi być poprzedzony http:// inaczej jak będzie zwykłe www jest nieklikalny. Później mamy Google, czyli SEO, czyli optymalizacja pod wyszukiwarki, czyli ruch organiczny. Mamy też działania płatne typu AdWords i inne różnego rodzaju działania, które mają przekierować w ramach współpracy z Googlem i płacenia mu za tą usługę, przekierować na waszą stronę. Później mamy Facebooka, czyli i zarówno organiczny, jak i reklamowy. Na koniec w tej górnej części mamy artykuły. I artykuły to nie jest blog. Artykuły można wykorzystać platformy, gdzie można kupić sobie artykuł, który mówi o waszym produkcie i to jest bardzo, bardzo dobra rzecz. Tego typu kupienie artykułu, który promuje jakiś produkt, to nie są duże koszty, a po pierwsze macie fajny content, jeżeli dobrze go spozycjonowaliście, macie dodatkową ruch na stronę, a czasami nawet da się tam umieścić linki, które wpływają na waszą pozycję w wyszukiwarce. Później jest coś takiego jak afilacja, czyli osoby, które za pośrednictwo w sprzedaży pobierają opłatę i mistrzem, jeżeli chodzi o to, jest Michał Szafrański. Michał Szafrański robi to na tyle dobrze, że uważam, że to jest jedyny prawdziwy polski afilant, który to robi na odpowiednią skalę. To nie jest bloger, który mówi, ja mam zasięg X, mi należy się Y, tylko to jest człowiek, no słuchajcie, mam swoje zasięgi, ile płacicie za sprzedaż? Aha, tyle płacicie za każdą sprzedaż, tyle płacicie za każde konto, no to ustalmy, że jednak będziecie płacić tyle i ja się tym zajmę. Tak, nie za to, że ja mam zasięgi, więc mi się należy, tylko za konkretne rozliczanie, za konkretny efekt i to jest fajne. Później możemy SMS-ami doprowadzać ruch do wideo i do strony, e-mailami, tutaj wiadomo Paweł Sala, Freshmail czy inne platformy, które w tym świetnie działają. Później mamy blogi. Swój własny blog jest świetnym elementem do tego, żeby generować ruch i jednocześnie edukować na temat produktu, ewentualnie firmy, z zakresu usług. No i jest kolejna rzecz, która się nazywa artykuł z pikselem. To bardzo, bardzo fajna rzecz, ponieważ jesteś w stanie dogadać się z blogerem, z różnymi osobami, żeby umieściły twój artykuł. To jest nic takiego rewelacyjnego, po prostu stosowana często praktyka.
Ale jeszcze lepiej jest, jeżeli udostępnisz mu ten artykuł wraz z pikselem, Twoim pikselem. Dzięki temu będziesz mógł remarketingować te osoby, które czytały ten artykuł. I to jest po prostu super. Ktoś czytał artykuł, przeważnie ci blogerzy mają całkiem spoko wypozycjonowany swój blog, mają też czytników, ktoś czytał ten artykuł, a wy go atakujecie i remarketingujecie. I to jest super. Natomiast jeszcze lepsze, prócz super jest jeszcze ultra, jeszcze lepsze jest, to jest dosyć skomplikowane. Mam nadzieję, że na C-Bloggers będę miał czas pokazać to blogerom, żeby nie miały z tym blogerzy obaw, ale możesz dogadać się z blogerem, że poprzez biznes menadżera udostępni Tobie swój piksel. Jeżeli bloger udostępni Tobie swój piksel, to możesz na jego podstawie stworzyć sobie grupę odbiorców, która czytała konkretny artykuł. A wtedy hulaj dusza. Masz wszystkie idealne grupy docelowe, które chciałeś, jeżeli ten bloger jest kontekstowo połączony z tym tematem, który Ty oferujesz klientom. Można tak zrobić, będę starał się pokazać to na C-Bloggers, żeby oni nie mieli obaw, że ktoś coś im ukradnie. Nie, dogadujecie się z nim i macie idealną grupę docelową. Natomiast wracam do LinkedIna. Z LinkedInem jest taka super rzecz, że możecie pobrać wszystkie dane kontaktowe Waszych znajomych z LinkedIna. I teraz zastanówcie się. Zapraszacie sobie do znajomych osoby, które są potencjalnie Waszymi klientami i po jakimś czasie, jak macie 1000, 5000 znajomych, na przykład ja mam ponad 5, możecie sobie pobrać dane kontaktowe. I co znajduje się w tych danych kontaktowych? Po pierwsze imię, nazwisko, stanowisko, czasami numer telefonu, ale na pewno adres e-mail. Oczywiście nielegalnym jest, podkreślam, nielegalnym jest, ponieważ nie posiadacie zgody tej osoby, żeby móc wykorzystywać to w taki sposób. Natomiast słyszałem, a w takim razie, że skoro słyszałem, to z Wami się tym dzielę, słyszałem, że część osób kopiuje te adresy e-mail, a następnie wgrywa do Facebooka, tworząc custom audience, mając idealną grupę docelową bez targetowania. Ale podkreślam, to jest nielegalne. Kolejnym elementem z kampanii, którą mamy już tych użytkowników, którzy byli na stronie, oglądali wideo, jest to, że macie fastony. A skoro macie fastony, macie gigantyczną przewagę nad zwykłymi użytkownikami, którzy używają tylko Ads Managera czy Power Editora. Po pierwsze, macie piksel remarketingowy od fastony, który w przeciwieństwie do innych pikseli, które są z Facebooka, mierzy czas spędzony na konkretnej podstronie albo w całej witrynie. Czas, który użytkownik spędził na stronie klienta, na Waszej stronie. Dlaczego to jest ważne? Zobaczcie ten różowy napis. Oznacza to, że osoby, które były małą ilość czasu na stronie, są mniej wartościowi niż ci, którzy byli dłużej na stronie. To dosyć proste. Wiadomo, jeżeli ktoś wszedł, zobaczył, to mnie nie interesuje i wyszedł, to po co macie tracić pieniądze na taką osobę? Dlatego tam jest napisane exclude this, czyli usuń z grupy docelowej wszystkich ludzi, którzy byli krótką ilość czasu na stronie. Jak widzicie, ja podzieliłem to na więcej różnych okresów, takich przedziałów czasowych, natomiast Wy dopasujecie na podstawie Google Analytics, będziecie wiedzieć, jaki jest średni czas użytkownika. Jednocześnie powinniście zrobić kilka testów, poprosić swoich znajomych, żeby wszedł na Waszą stronę z myślą, żeby kupić jakiś produkt i zmierzyć, ile czasu tej osobie zajmie znalezienie tego produktu i dołożenie jej do koszyka, po prostu wyklikanie. To będzie ta minimalna ilość czasu, kiedy użytkownik chciał kupić produkt. I to jest ta minimalna ilość czasu, którą warto, żeby ten użytkownik spędził na stronie, żeby go remarketingować. Oczywiście w różnych branżach będzie inaczej. Ja to bardzo mocno spłaszczam, bo Wy możecie prowadzić różnego rodzaju biznesy, ale pamiętajcie, jeżeli ktoś był na Waszej stronie krócej, jest mniej wartościowy niż taki, który spędził tam 10 minut. Inną rzeczą, którą musicie też wiedzieć, to nasz piksel jest tak zaawansowany, że jak ktoś wyjdzie z Waszej strony, ma otwartą kartę, ale coś innego ogląda, nie wiem, poszedł na inną kartę, ogląda YouTube'a, to my nie mierzymy jemu czasu. Dopiero jak z powrotem wejdzie na tą stronę i faktycznie na niej przebywa, znowu mierzymy jego czas. Więc to mierzenie jest bardzo, bardzo dokładne.
Tak więc osoby, które były krótko, czyli tutaj mamy tę część exclude, osoby, które były krótko, to usuwamy z kampanii. Tych osób nie remarketingujemy. Następnie osoby, które były troszeczkę dłużej, ale nie jeszcze tak super długo, remarketingujemy. I te osoby remarketingujemy w taki sposób, że to jest taka, ja to porównuję tak jak Paweł Sala porównał to na jednej ze swoich konferencji, nawet nie wiedziałem, że on używa podobnego porównania, idziemy na randkę z jakąś dziewczyną. On dokładnie podobnie opowiada, więc prawa autorskie, być może on był pierwszy, ja nawet nie wiedziałem, że tak opowiada, ale podkreślam, Paweł Sala też tego typu porównanie stosuje. Idziecie z dziewczyną na randkę. To nie jest tak, że od razu chwycacie ją za rękę, zaciągacie do łóżka i figujecie całą noc. Nie, to trzeba, oczywiście jest Tinder, tak? Okej, jest Tinder, no ale powiedzmy, że poza Tinderem. I to jest taki, na początku musicie się spotkać, zobaczyć, dowiedzieć się o sobie coś więcej, popatrzeć na siebie, sprawdzić, pogadać, porozmawiać. W Facebooku, który jest zakupem, czyli takim kontaktem międzyludzkim pomiędzy, dlatego jest social media, czyli ludzie między sobą się kontaktują, to te osoby, które były krótko na stronie, to remarketingujemy ich postami, które są nacechowane pewną taką intencją poznawczą. Zobaczcie, robimy na przykład wideo, zobacz teraz, zobacz wideo, czy tam obraz, film, kampanię na website kliki, dowiedz się więcej, otwórz link, zobacz więcej. Czyli tak jak macie z randką, po prostu przedstawiacie wasze lepsze strony i kierujecie uwagę tej osoby na wasze mocne strony. I teraz jeżeli chodzi o wideo, to stosujemy posta typu standardowe wideo, jakaś tam treść, która ma pokazać z waszej lepszej strony wasz produkt albo w ogóle waszą firmę. Jeżeli chodzi o website click, czyli przejście na stronę, no kierujemy na stronę, gdzie ta osoba może się dowiedzieć, że jesteście super. W post taki, post standardowy, czyli duża fotografia, duża grafika, po kliknięciu której przychodzi się na stronę, ale też karuzel. Karuzel format, czyli ten z kilku obrazków, jednak ja proponuję, żeby używać z 2 obrazków, zrobić go tylko i wyłącznie z 2 obrazków i reklamować go, czyli miejsce wyświetlania reklamy na prawej kolumnie. Co dzięki temu macie? No to są osoby, które są najmniej zainteresowane. One jeszcze nie są pewne, nie wiadomo czy warto, czy nie. Dlatego podwójnie należy zwiększyć szansę na to, żeby ktoś kliknął tą reklamę. Jak ją podwójnie zwiększamy? Dajemy 2 boksy z 2 różnymi produktami. 2 razy większa szansa, że któryś z tych produktów jest bardziej atrakcyjny niż feed tej osoby na Facebooku, już się znudziła przeglądaniem jego i kliknie Twoją reklamę. A tam macie sprzedawców, tam macie czat, tam macie telefon, możecie go przycisnąć kolanem, żeby wyciągnął kartę Visa i zapłacił. I to jest dobre. Wadą tego rozwiązania, że prawa kolumna jest średnio 80 do 100% droższa niż reklama na komórce. No tak, ale jeżeli będziecie płacić wyłącznie za przejścia na stronę, a nie za wyświetlenia, to jeżeli się okaże, że grupa docelowa jest mało zainteresowana, to zapłacicie kilka złotych za te kliki, ale sama dystrybucja treści, czyli tej reklamy i placement, to, że osoba się opatrzyła z tym produktem, wtedy już tak bezpośrednio za nią nie zapłacicie. Innym elementem z karuzel formatu to możecie zarówno na mobile i na desktop, czyli w komórce, wyświetlać tą reklamę, wtedy może być więcej produktów niż 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12. Ok, to jest taka pierwsza część randki, poznajemy siebie. Jeszcze raz podkreślam, zobacz więcej, pójdźmy na randkę, pójdźmy do kina, dowiedz się o mnie więcej, może tutaj pójdziemy, zobacz więcej. Czyli ten pierwszy kontakt. Drugi kontakt, że tutaj jeszcze raz to podkreślę, to już jest taki kontakt, gdzie z tymi użytkownikami, czyli na tą randkę idziemy, może wykonaj jakieś działanie. To jest po to, nie tutaj, to jest po to, że użytkownik już oczekuje od drugiej strony jakiegoś poziomu zaangażowania i wy od swoich użytkowników na stronie też możecie tego oczekiwać. A więc dajecie mu reklamy, które zachęcają go do tego, żeby zrobiły pierwszy krok.
Jedna i druga strona na randce, no chciałaby, albo przynajmniej jednej i drugiej stronie się wydaje, że druga chce, natomiast ktoś musi ten pierwszy krok zrobić. I wy jako reklamodawcy dajecie sygnał, żeby ona to zrobiła. Zarejestruj się, pobierz, zasubskrybuj, zagraj w grę, zainstaluj aplikację, zainstaluj teraz, przekaż datek, aplikuj teraz. Ten użytkownik jest bardziej wartościowy, jeżeli to on wychodzi do was z inicjatywą. Pomyślcie, jeżeli wy idziecie gdzieś coś sprzedać, czyli nie jesteście, powiedzmy, nie wiem, domokrążcą, idziecie do kogoś coś sprzedać, to osoba, która kupuje, ma nad wami przewagę, bo to wyście przyszli do niej. Natomiast jeżeli ta osoba, która chce to kupić, przychodzi do ciebie i mówi: hej, jestem zainteresowany twoim produktem, czyli tutaj podkreślam, zarejestruj się, bla, 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 daj mi znak, to jesteście zupełnie w innej sytuacji. To klienci przychodzą do was i wy możecie łaskawie się zgodzić i sprzedać mu ten produkt. Więc w drugiej randce, czyli na takiej randce, gdzie już się bliżej poznajecie, czekacie na sygnał od tej drugiej strony, że jest zainteresowana. I tutaj mamy zarejestruj się i tak dalej, i tak dalej. Tutaj oczywiście są wykresy, które elementy można używać do tego, żeby prezentować swój produkt i zachęcić do tego działania. Tu się pojawia Canvas Mobile. To jest ten element prezentacji na randce, gdzie każda ze stron stara się jak najlepiej wypaść, bo to jest ta randka, ta druga, ta trzecia, która jest znacząca. Ta pierwsza jest mniej, tu jest ta znacząca. I Canvas to jest bardzo ważny element w tej kampanii, ponieważ bardzo atrakcyjnie potrafi przedstawić wasz produkt. Naprawdę jest to format, który na komórce potrafi zrobić wow, z racji tego, że świetnie można tam wiele rzeczy skomponować. Natomiast nie każdy produkt się do tego nadaje, ale większość tak. I teraz, skoro wiemy, że mamy tutaj podział kampanii na użytkowników, którzy byli mniej lub więcej czasu, jak widzicie, użytkownicy, którzy byli poniżej 30 sekund i powyżej 30 sekund, podzieliliśmy ich sobie na różny etap randki. Pierwsza randka i druga randka, czyli taki cold remarketing i takie już bardziej angażujące wykonaj pierwszy krok. Natomiast skupmy się na tych osobach, które były na stronie najdłużej, czyli te osoby, które weszły na tą stronę, przeglądały i naprawdę były zainteresowane, siedziały na tej stronie minutę, 2, 3, 5. Oczywiście to jest mniejsza grupa, ale to są ci ludzie, którzy naprawdę byli czymś zainteresowani, bo poświęcili 5 minut swojego życia, żeby zapoznać się z waszą stroną i być może kupić coś. Być może ten wasz produkt, może wasza oferta jest mu potrzebna do tego, żeby on zmienił jakieś swoje życie albo coś rozwiązuje jakiś jego problem. Dzięki temu macie najbardziej zainteresowane osoby. Dzięki remarketingowemu czasowemu, który daje wam piksel z waszej strony. I teraz zobaczcie. Ja tutaj mam taki wielki okrąg. Jeżeli stworzymy sobie grupę docelową z ludzi, którzy byli na tej stronie, to jest ta baza. Byli na stronie powyżej, powiedzmy, 3 minut. Mamy tą bazę, to ja robię z tej bazy jednocześnie lookalike'a. Czyli tworzę grupę podobnych osób do tych, którzy byli na mojej stronie długo. Natomiast różowy napisk tutaj jest specjalnie, żeby wam przypomnieć. Ponieważ w dokumentacji Facebooka, która mówi o tworzeniu lookalike'a z bazy mailowej, z jakiejś tam bazy, którą posiadacie, czyli tych, którzy byli na przykład kupili produkt lub w jakikolwiek inny sposób, to jest bardzo często zawiera się w lookalike'u, czyli ta podstawowa baza jest częścią lookalike'a. I teraz nie zawsze tak jest. Są wyjątki, gdzie Facebook lookalike'a tworzy bez tej bazy i są reguły, gdzie zawsze ta baza jest w środku. Dlatego, żeby wam to, powiedzmy, uprościć, zawsze usuwajcie grupę początkową z lookalike'a, czyli jeżeli stworzycie kampanię lookalike, to usuwacie tą grupę docelową. Zawsze. Po prostu jeżeli ona nie istniała, to nic nie usuniecie. Ale nie musicie mieć specjalnej tabelki, która rozpisuje to, jak Facebook przy danej wersji API, czy wyklucza, czy nie wyklucza. Uprośćmy to, zawsze to usuwasz. No i teraz, skoro tak jest, to
Do tej bazy robię jedną kampanię, a do lookalike'a minus tą bazę robię drugą kampanię. I to już jest sprzedaż. To są ci klienci, którzy są wartościowi, to już ci klienci, którym warto poświęcić czas i tutaj robimy sprzedaż. Tą sprzedaż podzieliłem na dwa sposoby. Sprzedaż automatyczna, czyli ta tutaj. Ja będę przybliżał, żebyście to dokładnie widzieli. Tak wygląda diagram, natomiast ja będę przybliżał, żeby Wam było łatwiej. O. I teraz ta sprzedaż to jest sama sprzedaż, czyli bezpośrednia, ale zautomatyzowana. Ja ją dzielę na 3 elementy. Stworzenie oferty dla użytkowników. Drugie, sprzedaż poprzez wsparcie, czyli zapewniamy Tobie opiekę i bez względu na to, w jakim jesteś sytuacji, nie martw się, my Tobie i tak pomożemy. Oraz takie coś jak social proof, czyli dowody na to, że bardzo dobrze wybrałeś, to jest najlepszy samochód w swojej klasie. Bardzo dobrze wybrałeś ten komputer i tą kartę graficzną. Ta karta graficzna ma aż 7 gwiazdek z 8. Czyli dostarczanie osobom dowodów na to, że podjęły bardzo dobrą decyzję i jeszcze dodatkowo można informować ich, że na przykład ta firma jest wartościowa, że kupując ten produkt otrzymujesz dodatkowe korzyści lub na przykład informacje o tym, że inni użytkownicy też kupili na tej stronie i są zadowoleni. Bardzo często dzięki social mediom i łatwości posługiwaniu się przeglądarką internetową scenariusz wygląda mniej więcej tak. Użytkownik na Facebooku zobaczył coś fajnego. Kliknął, obejrzał filmik, spodobało mu się. Poszedł do domu. 2-3 dni później nudzi się i przypomina sobie o tym filmiku, przypomina sobie coś, bo właśnie zobaczył coś podobnego, a nawet remarketing. OK, otwiera Google'a i wpisuje nazwa tego produktu, Enter, albo nazwa tego produktu sklep, albo nazwa produktu cena, albo ogólnie leci na Ceneo sprawdzić, ile to kosztuje, albo na Allegro. Znajduje ten produkt. Myślicie, że wtedy kupuje? Pomyślcie, co wyście wtedy zrobili, gdy mieliście kupić ten produkt. Od razu go kupiliście? Mało prawdopodobne. Kolejnym krokiem jest to, że osoba sprawdza opinię, czyta jeszcze więcej o tym produkcie, sprawdza technikalia, sprawdza ileś tam elementów i dopiero na podstawie tych danych podejmuje decyzję o zakupie, bo ona chce być przekonana, że nie doświadczy przykrości po tym, jak ten produkt kupi. Dlatego tak ważne są te elementy jak testymoniale, inne profity i benefity z tego, że użytkownik korzysta, czy na przykład na innej stronie znajdzie artykuł coś tam, że to jest super. Niedaleko jak kilka dni temu rozmawiałem z klientem, który opowiadał o problemie związanym z tym, że prowadzi jakąś tam sprzedaż i największe efekty uzyskał, gdy zatrudnił spamera, który publikuje na grupach informacje i w tym upatrywał, że to mu spowodowało, że najlepsza sprzedaż jest. Ja jednak twierdzę, że to dopełniło koło sprzedaży, ten cały cykl. Użytkownik wszedł z Google'a, znaczy z Facebooka, później sobie tego produktu poszukał, sprawdził opinię, kupił. Ten sprawdzić opinię była przerwa, więc część klientów nie dochodziła do transakcji. A on to wypełnił, cyk i kupił. Natomiast jeszcze jeden z elementów social proof jest robienie kampanii, która pozwala Wam wyświetlić opinię o firmie, o produkcie, jakieś fajne wideo w rozliczeniu za page like'a. Czyli osoba jest w jakiś sposób atakowana reklamą i atakowana na tyle, że widzi to w postaci animowanej wersji zdjęcia, czyli mamy wideo i zapłacimy tylko wtedy, gdy polubi Wasz fanpage. Jeżeli stwierdza, że produkt Wasz jest spoko, no to jest szansa, że kupi. Ale jeżeli stwierdza, że nie jest spoko i nie chce Was polubić, to za to wyświetlanie tych reklam mu nie płacicie. Czyli potencjalnych gorszych klientów, niższe jakościowo lidy automatycznie dzięki temu odrzucacie i nie płacicie za nich. Dobrze, teraz schodzimy niżej i tutaj mamy sprzedaż bezpośrednia, czyli tutaj oferta i support. Support jest o tyle ważny, że wykorzystujemy kampanię na mobile i na desktop, dostarczając tym osobom informacji, że współpracując z nami zapewniamy w jakiś sposób komfort współpracy. Robimy to poprzez kampanię OCPM, czyli w Fastonym jest to Advance lub Local Awareness w jednym i drugim formacie. I teraz, jeżeli kampania jest mobile, to wybieramy post,
który mówi zadzwoń teraz, bezpłatna rozmowa. Nie dlatego, żeby ci użytkownicy do nas zadzwonili, że naprawdę chcemy, żeby do nas zadzwonili, chociaż fajnie będzie, jeżeli zrobimy post. Ma Pan wątpliwości, to nie ma problemu, proszę w każdej chwili do nas zadzwonić, opowiemy o tym produkcie. Równolegle na desktopie trudno jest z komputera stacjonarnego zadzwonić, dlatego tworzymy do niego post, skontaktuj się z nami, czyli w jakiś sposób przekieruję do działu kontaktu na stronie, lub dowiedz się więcej, lub wyślij do nas wiadomość. Przekierujemy go do naszego Messengera. I teraz w jednym i w drugim przypadku nie zależy nam bezpośrednio na kontakcie, czyli na tym, że ta osoba się z nami kontaktowała. To jest jakaś wypadkowa tego wszystkiego. Tylko utwierdzenie tej osoby, że jeżeli ma wątpliwości, to może się z nami skontaktować. Ja upatruję, że taka firma jak XCOM, która właśnie zasłynęła z tego, że oni są bezproblemowi, zawsze można do nich zadzwonić i ktoś im doradzi, ktoś mi doradzi, jaki powinienem produkt kupić, to właśnie między innymi wygrywa na rynku tym, że ja wiem, aha, jak będę miał problem, to ci panowie są tacy mili, to do nich zadzwonię i na pewno mi rozwiążą ten problem, więc super. Więc ja mogę w ciemno kupić, bo nie chcę zostać z problemem, a wiem, że nie zostanę, ponieważ u nich kupuję, bo oni są fajni. Więc te elementy służą nie tyle temu, żeby użytkownik do nas zadzwonił czy napisał wiadomość i zupełnie się nie przejmujcie, jeżeli tego nie zrobi. Ale te elementy są temu, żeby ta osoba była świadoma, że gdy będzie miała problem, to jest po drugiej stronie osoba, która na pewno jej pomoże. I w ten sposób należy konstruować posty, które reklamujecie. Poniżej jest self-service, czyli taka już sprzedaż, ale tutaj oferta bezpośrednio. Tu się nie pierdzielimy. Tu wciskamy klientowi towar. Dlatego jest kampania OCPM na Website Conversion, czyli robimy kampanię, której celem jest konwersja w rozliczaniu za każde 1000 wyświetleń. Oczywiście można zrobić przez Advanced Fastonem, na przykład OCPM na konwersję rozliczaną na kliki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast optymalnie na dzień dzisiejszy jest to zrobić na CPM, czyli płacimy za każde 1000 wyświetleń. Ta reklama ma tą swobodę, że Facebook wybiera dogodny moment, żeby tej osobie pokazać i wyświetlić tą reklamę, żeby skończyła się to konwersją, klik i sprzedajemy. I jak to reklamujemy? Oczywiście w remarketingu prawa kolumna jest bardzo, bardzo potężna, tym bardziej, że CPM-y w Polsce to są od złotówki, no tam powiedzmy ja mam za złotówkę dobrego CPM-a do dobrej grupy docelowej. Myślę, że ktoś na pewno ma taniej, no ktoś może mieć też drożej, nie wiem, 5 zł, nie? Ale to nie są duże, 5 zł za 1000 wyświetleń, to nie są duże koszty. No i oczywiście newsfeed, czyli zarówno mobile, czyli komórki i tu są tanie reklamy, tu są tanie kliki, no i desktop, czyli tutaj już jest drogo. Dlaczego jest drogo i dlaczego jest tanio? No trudno mi jest powiedzieć, dlaczego Facebook tak dzieli, natomiast ważna informacja, klikając z komórki, przechodzi to przez przeglądarkę, która ma tryb incognito i czyści wszystkie informacje z wszystkich cookiesów, wszystkich trackerów. Wszystko, wszystko, wszystko. Nie bardzo da się Facebooka sprawdzić, czy w ogóle cokolwiek tam były te kliki, czy nie. No i teraz najlepsze przyciski call to action, już nie mówię o samych, że ma być taki przycisk, tylko o kreacji i kontencie, który nawiązuje do tego, żeby wykonać pewną działanie, a więc całość postu wzywa do konkretnego działania. Kup bilety, kup teraz, dodaj do koszyka, zamów teraz, kup, skorzystaj z oferty, użyj aplikacji. Czyli tutaj już na klienta napieramy kolanem po to, żeby on zrobił jedną ważną rzecz, na której nam zależy. Transakcje. No jeżeli osoby zrobią to, to powinny sobie odpocząć. Kupiły sobie ten produkt i święty spokój. A co powinien zrobić sklep? Powinien się cieszyć. Michał, niczym powiedzmy gif od Michała Sadowskiego z dolarami. Tak powinno być? Kto mi przyznał rację? Ten się pomylił. To nie jest koniec drogi. Jeżeli ktoś klient kupił, to waszym największym obowiązkiem jest szybko te osoby, które kupiły, usunąć go z kampanii. Bo jeżeli ktoś kupił ten rower, to bez sensu jest wyświetlać mu drugi raz tą reklamę. Czyli jeżeli robicie kampanię, to automatycznie planując kampanię, tworząc tego posta, czyli robiąc kampanię, gdzie celem jest konwersja, automatycznie musicie mieć grupę docelową na podstawie strony podziękowania, jak
tą grupę i automatycznie tą grupę, jak stworzycie, automatem usunąć z grupy docelowej. Czyli najpierw jak tworzycie kampanię, tworzycie sobie ludzi, którzy widzieli stronę podziękowania i gdy ją tworzycie już na etapie tworzenia kampanii, nie w trakcie, automatycznie dodajecie ich do ekskludu. To musi dla Was być automat, musicie o tym zawsze pamiętać. To jest Wasz obowiązek. Was też wkurza, jeżeli kupiliście coś i 2 tygodnie za Wami chodzi ta reklama. Bez sensu. Dobra, to Wy to wiecie, że tak zrobić, jesteście specjalistami, nie dacie się nabrać, wiecie, że trzeba usuwać. Ok, ale co jeszcze można zrobić? Tą samą grupę ludzi, którzy kupili ten produkt, tą samą grupę, możecie do nich stworzyć drugą kampanię i upsellować, czyli dosprzedać inny produkt. Czyli kupiłeś telewizor, a być może chcesz baterię do pilota, a być może spróbuj nowego Xboxa, a być może popraw sobie dźwięk z tego telewizora i kup jeszcze radio, albo jakąś tam wieżę, albo cokolwiek innego. No i trzecia rzecz, która jest bardzo rzadko stosowana, ale natomiast przez XCOM jest stosowana i to jest świetny program. Na przykład przynieś nam nowego klienta, przyprowadź swojego kumpla, jak ten kumpel kupi, dostaniesz od nas 20 zł na zakupy i twój kumpel też dostanie 20 zł na zakupy. Czyli na przykład uaktualnij aplikację lub zaproś znajomych. To jest taka komunikacja, gdzie już ktoś kupił, jest w fazie, że jest zadowolony i teraz on może dodatkowo zyskać na tym, przyprowadzając kolejnego klienta. Część osób skorzysta, a część osób nie skorzysta. Osoby, które skorzystają, mają lepiej, ponieważ mają coś więcej za niższą cenę. Jest jakaś korzyść. Tak więc podkreślam, że transakcja, czyli to, że ktoś kupił, to macie jeszcze 3 elementy, które musicie z tym użytkownikiem, który kupił, coś zrobić. Jest pewna wada, i największą wadą to jest to, jaki jest format płatności. Bardzo dużo sklepów internetowych w Polsce jest tak, że dokonuje się płatności na zasadzie, że dynamicznie generuje się link i przechodzi się do DotPaya albo gdzieś i użytkownik, który kupił, już nie wraca na Wasz sklep. Tam ma przycisk wróć na sklep, ale nie naciska go. A skoro go nie naciska, to nie przechodzi na stronę podziękowania za transakcję. I przez to nie macie go w tej grupie docelowej. Jest oczywiście na to sposób. Jest stworzenie piksela remarketingowego, który jest podpięty pod przycisk zapłać, który przenosi do płatności. Jednak ma też swoją wadę. Jeżeli ktoś na tym etapie zrezygnuje, no to nie macie w jaki sposób go remarketingować, jeżeli nie wrócił na transakcję, czyli na podziękowanie strony. Będzie cały czas, że nie kupił, mimo że kupił. Co można z tym zrobić? Najlepszymi systemami, które można do płatności zrobić, to są takie, które są wewnątrz Waszej strony. Natomiast jest ich niewiele. W Polsce spotkałem się chyba z 2, więc jest ich niewiele i to nie jest najlepsze dla rynku e-commerce'owego. Teraz przejdziemy niżej. Niżej, czyli mamy tą sprzedaż, tą dużą sprzedaż. Pamiętamy, że tą sprzedaż generujemy z 2 kampanii. Z bazy ludzi, którzy byli bardzo długi okres czasu na stronie i z ludzi podobnych do nich minus tą bazę. Czyli mamy 2 kampanie. No i tą drugą kampanię, czyli taką, gdzie użytkownik kupuje produkt nie na podstawie tego, że wszedł na stronę, spodobał mu się telewizor i już kupuje, tylko trzeba go wyedukować. Takim przykładem takiej edukacji. Co by Wam tutaj podać jako przykład? Coś Wam przychodzi do głowy? A może fastony? Który z Was wszedł na stronę, kupił fastony? Słuchajcie, wątpię, że ktokolwiek był, chyba że prezes mu kazał. Nie, to jest taki element, że musicie to poznać, sprawdzić, dowiedzieć się więcej i tak dalej, i tak dalej. I to jest właściwy sposób. I teraz ja Wam pokażę, w jaki sposób mniej więcej z kampanią lead adsową to zrobić dobrze. Po pierwsze, to jest sprzedaż przez edukację. Edukacja może być różnego etapu, na różnym etapie jest użytkownik, a więc edukacja jest różnego rodzaju. I to może być edukacja o produkcie, o zachowaniach, o potrzebach, edukacja, która tłumaczy, że w ogóle ktoś ma taką potrzebę. Tak czy siak jest to edukacja. Pierwszym elementem tej edukacji to jest to, żeby użytkownikowi, który był już na stronie, który już troszeczkę czasu na tej stronie spędził, wyświetlić post typu lead adsowy.
Teraz zwróćcie uwagę, ja nie powiedziałem nigdzie, że zróbcie post lead adsowy na jakąś tak grupę po zainteresowaniach, bo nigdy tak nie mówię. Ja mówię, remarketingujcie osoby, które już były na waszej stronie, czyli pierwszy ruch, doprowadźcie ludzi na stronę, niech oni tam trafią, czyli pierwszy etap lejka sprzedażowego, wasza kreacja. Tylko przyprowadziła tych, którzy kliknęli. Później strona jest lejkiem sprzedażowym, tylko te osoby, które były na niej dłużej. I tylko takim osobom wyświetlamy format lead adsowy, bo to są osoby, które są najbardziej, szansa jest na to, że skonwertują. Oraz wszystkim takim, którzy są do nich podobni. Teraz macie dosyć ułatwioną sprawę, bo ja wypisałem, że jest 5 formatów lead adsowych. Ja może je omówię. Pierwszy format lead adsowy to jest duża fotografia, duża grafika, po której kliknięciu uruchamia się formularz lead adsowy. Druga to jest karuzel, czyli te 5 obrazków i każdy z tych karuzeli może być takim lead adsem. Trzeci to jest karuzel, który jest wideo. Każdy obrazek jest zastąpiony materiałem wideo, a pod spodem ma przycisk, na przykład zarejestruj się. I w trakcie trwania wideo można kliknąć w każdym momencie ten przycisk i skorzystać z lead adsa. Pokażę dokładnie, jak to działa. Jest specjalny artykuł na blogu, który każdy z was, jeżeli chce się zajmować profesjonalnie marketingiem, poświęcić powinien na niego pół godziny i 2 razy go przeczytać. Później jest karuzel mix, czyli macie takiego karuzela, że część jest zdjęciem, a część jest wideo i te zdjęcia mogą być lead adsem i wideo mogą być lead adsem. Oraz czyste wideo, czyli czysta karuzela, raczej czysty materiał wideo, prostokątne, duże wideo, które ma przycisk call to action, zapisz się. Po kliknięciu jego jest automat, czyli formularz lead adsowy. No i teraz tymi elementami tworzymy kampanię lead adsową i tu jest bardzo wymowna grafika, która podkreśla, jak działa Facebook. Czyli jeżeli ktoś jest bardzo prawdopodobnym, że jest leadem, to jest na samym końcu lejka sprzedażowego i Facebook tej osobie będzie wyświetlał reklamę. Ja jeszcze raz podkreślam, że tej osobie wyświetla się reklama i jak ona wypełni tego leada, to ona nie wraca tu albo nie wypada poza to kółeczko. Nie, ona za chwileczkę z powrotem się pojawia tutaj, więc jeszcze raz będzie mogła wypełnić tego leada. Leada, którego już wypełniła, już raz podała te dane, już drugi raz lepszych tych danych nie będziecie mieli, zupełnie bez wartości. Jak też się przed tym zabezpieczyć? Po pierwsze, tworzymy grupę osób, które otworzyły formularz. Tworzymy drugą grupę, które otworzyły i częściowo wypełniły i tworzymy trzecią grupę ludzi, którzy wypełnili ten formularz. Czyli z samego formularza lead adsowego tworzymy aż 3 grupy na podstawie aktywności względem tego. I te osoby, które wypełniły, te osoby usuwamy z kampanii. Automatem usuwamy te osoby z kampanii. Na 2 sposoby, za chwileczkę pokażę, jak to robi się Fastony. Natomiast co robimy z tymi osobami, które otworzyły formularz, częściowo wypełniły, częściowo nie? Czy je porzucamy? Nie. Bo my już za tych ludzi troszeczkę zapłaciliśmy. Przeważnie powodem odrzucenia formularza lead adsowego jest to, że chcemy numer telefonu tych osób. On jest oczywiście najbardziej wartościowy, jest bardziej wartościowy niż adres e-mail, ale wiele osób patrzy na to i nie chce, albo w pewnym momencie rezygnuje, albo coś im przerywa. Dzięki temu, że możemy stworzyć grupę osób, do której stworzymy kampanię, że na jakimś etapie przerwali, możemy im dostarczyć social proof, czyli przekonać ich do tego, że jednak warto. Tak samo jak przedtem, ta sama metoda, z tym, że tutaj jest second offer. Czyli jeżeli chcieliśmy od tych osób na przykład 8 różnych odpowiedzi, 3 pytania, wiele wyborów, adres e-mail, numer telefonu, status służby wojskowej, coś tam jeszcze, to może to ich przeraziło, to jako second offer tym osobom wyświetlimy na przykład, że chcemy tylko imię, nazwisko i numer telefonu. Albo imię, nazwisko i adres e-mail. I okazuje się, że przy dużych formularzach, gdzie było dużo danych, skrócenie tego do jakiejś tam części powoduje, że te lidy dalej spływają z tych osób, które tutaj się przestraszyły. Nie proponuję, żeby od razu chcieć mało. Nie, bo to bez sensu, bo przecież im więcej danych macie, tym dla was lepiej. Tylko najpierw staracie się mieć dużo danych, a te osoby, które były trochę oporne, to im proponujecie, dajcie mało danych. Musi być inna grafika, żeby ta osoba widziała coś innego i chcecie inne rzeczy. I bardzo dobrze działa. Co dalej?
Usunęliśmy sobie wszystkich tych, którzy zapisali się, ale jednocześnie do tych, którzy zapisali się, używamy automatyzacji z Fastony. Czyli mamy tego leada, automatyzacja, 6 sekund później jest w GetResponse, MailChimpie, FreshMailu czy ActiveCampaign. 6 sekund później, ale to jest jednocześnie 6 sekund, jest na przykład SMS API. Albo jednocześnie my potrafimy przekierować tą osobę do technologii rozszerzonego wideo, czyli jeszcze troszeczkę niepopularnej, czyli jeżeli ktoś ma na przykład Oculusa, to jemu się otworzy pokój webinarowy i automatycznie otworzy się z nim wideokonferencja. Już taką technologię mamy ją od ponad roku, natomiast nie ma jeszcze potrzeby takiej rynkowej, więc nie korzysta się z niej powszechnie. Można też przekierować użytkownika do CRM-u, zarówno tego, który jest na liście, ewentualnie robimy integrację z dowolnym CRM-em, jaki klient sobie życzy. Robimy też integrację z call center, czyli klik i automatycznie w call center jest numer, do którego można oddzwonić i można też tą osobę zapisać na webinar. Czyli użytkownik klika i zapisuje się na webinar. Niedługo nasze webinary, które będą, ze względu na to, że to jest nowy system, który mamy od 2 dni, też będzie w ten sposób kampania, czyli klikniecie i automatycznie ten użytkownik zostanie do Was zapisany. Świetne rozwiązanie. Natomiast skoro już mamy tych użytkowników, to ja dla Was przygotowałem taki podstawowy, bardzo podstawowy scenariusz, co można z takim leadem zrobić. Oczywiście to już dział sprzedaży robi, nie dział marketingu, ale tak chciałbym Wam go pokazać. Pierwsza rzecz, użytkownik reaguje na kampanię, czyli wciska klik. Wypełnił te dane, wszystko fajnie, mamy wypełnione te dane. Ja tutaj sobie przeskoczę z tą prezentacją gdzieś tu, pod koniec. O. Nie chcę skoczyć tak, jakbym chciał. Nie, to nie będę na nią się obrażał, po prostu zrobię to ręcznie. Użytkownik odpowiada na reklamę. Następnie nasz system transmituje te dane poprzez e-mail, SMS, wideo, gdziekolwiek z fanpage'a, czyli poprzez API pobieramy te dane i transmitujemy to dalej. Użytkownik dostaje automatycznie autorespondera, na przykład poprzez maila. Zanim dostanie na przykład drugiego maila lub nawet tego pierwszego maila, dostanie wiadomość SMS-ową. Hej, mamy dla Ciebie bardzo ważnego maila, sprawdź go, nie? Później jest marketing automation. Na przykład co 2 dni dostaje maila z różnymi informacjami, które mają spowodować, że ten użytkownik jest poinformowany, czym jest produkt, jak wygląda transakcja, co warto, co nie warto, jak powinien się przygotować na spotkanie z Wami, czyli z firmą, która jakąś tam ofertę dla niego ma. I to są takie zautomatyzowane informacje. Można też równocześnie na przykład zapisać go na webinar. Zamiast jechać do tego klienta, umówić go tak jak Wy siedzicie w różnych częściach świata, to automatycznie można zrobić taki 1 na 1 spotkanie z nim i sobie porozmawiać. Oczywiście można to tak skonfigurować, że na 10 minut przed webinarem dostanie ta osoba SMS-a. Oczywiście dodatkowo można mu po tym wysłać webinarze jakieś tam materiały podsumowujące, czy nawet kopię nagrania. No i tutaj już koniec. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, kontakt CRM, ciśniemy i sprzedajemy. Ta prezentacja, którą widzicie, wszystkie osoby, które do mnie napiszą, dostaną do niej linka, będą mogły bezpośrednio pokazać i na niej przetestować się i sprawdzić. Ja teraz zamykam tryb pełnoekranowy. Mam nadzieję, że Marcin mnie przełączy. I mam nadzieję, że jeżeli teraz jesteśmy tutaj, czy to są jakieś pytania? Jeżeli nie będzie pytań, to przejdę do części technicznej z Fastony, jak niektóre rzeczy z tego, co pokazywałem, móc Wam bezpośrednio pokazać. Nikt nic nie pisze? Tik, tak, tik, tak. Ojej, jednak ktoś pisze. Dobra, będzie trudne pytanie. Dajemy, już się skupiam.
Idziemy do praktyki i bardzo dobrze. Ok, Marcin, proszę Cię, ja tutaj staram się zrobić screen, coś tutaj. Mam nadzieję, że mam full screen teraz. Marcin, mam nadzieję, widzicie full screen? O dobrze, Marcin mi włączył. Super, bardzo Ci dziękuję. Wchodzimy do Fastony. Krok po kroku, bardzo szybko pokazujemy. Lead Ads, czyli formularz pozyskiwania danych. Klikamy, taka żółto-pomarańczowa koperta. U góry, jeżeli to jest Wasz pierwszy formularz Lead Adsowy, klikacie zaakceptuj regulamin. Jeżeli go już zaakceptowaliście, to dostajecie informację. Nie możesz zaakceptować, ponieważ już go raz zaakceptowałeś. Zamykamy. I teraz tworzymy formularz. Klik. Nazywamy go sobie webinar 5555 w języku polskim. Proszę bardzo. Klikamy dalej. Tu mamy kartę kontekstową. To jest coś, jak ktoś kliknie, to jest taki informator. Chcesz się zapisać, ponieważ w ramach tego, że się zapiszesz, dostaniesz od nas 30 kg bananów, 2 pomarańcze i 16 mandarynek. Czyli taki element, który ma pomóc zdecydować, że warto to zrobić. Klikamy dalej kartę kontekstową. No i teraz nagłówek. Zapisujesz się, bo. Tak? Czyli dajesz dowód, chcesz to zrobić, bo. Pod spodem możemy użyć obrazka z reklamy, ale jeszcze lepiej jest użyć obrazu, który jakiś tam sobie wybierzemy. Na przykład ja tutaj mam jakieś fajne laczki. Laczki dla programistów, jak chodzę, to koduję. No i mamy tutaj jeszcze jakieś dodatkowe informacje, które tutaj możemy. Ja na przykład lista punktowa. Zapisujesz się, bo chcesz takie laczki. Bo pragniesz dostawać od nas maile i tak dalej. I możemy w ten sposób wypunktować różnego rodzaju rzeczy. Tych punktów jest dużo, natomiast musimy wiedzieć jedną rzecz. Do 4 punktów wygląda to spoko. Więcej wygląda coraz gorzej. To tak z praktyki, jak sami zobaczycie, jak sobie potworzycie. I im krótsze teksty, tym też lepiej to wygląda. I na dole macie przycisk, który użytkownik kliknie. I tutaj ja używam na przykład tak, pragnę się zapisać. Taka afirmacja. On sam siebie przekonuje, że chce się zapisać i w ogóle po kliknięciu tego mało kto już się będzie wypisywał, bo przecież on już sam stwierdził, że chce to zrobić i w ogóle tak pragnie się zapisać. Klikamy dalej. No i tutaj mamy informacje użytkowników. W tej ramce, te elementy stąd, to są te informacje, które automatycznie pobierzemy na temat tego użytkownika z Facebooka. Tu jest więcej opcji. Ja sobie zmieniam, mamy adres imię, nazwisko i dodaję do tego numer telefonu. Oczywiście możecie dodać więcej, jak widzicie jest tego więcej. Na przykład car dealership. Nie wiem skąd ci ludzie mają car dealership, natomiast sobie to zaznaczę. Między innymi jest to dlatego, ponieważ dla dealerów samochodowych jest taka troszeczkę dodatkowa opcja, ale to bardziej skomplikowane, wyłączmy to. Dodaj pytanie i teraz mogę dodać pytanie na przykład ile masz samochodów? I mogę zostawić bez odpowiedzi, a mogę dać odpowiedź 1, 2, 3, 4, 0, nie powiem. To oznacza, że użytkownik na pytanie, ile masz samochodów, będzie mógł wybrać jakąś tam odpowiedź. Czyli nie musi ręcznie wpisywać. Takich pytań możecie łącznie zadać 3. 4 się pojawi? O! Nie wiedziałem, muszę to przetestować. Do tej pory było, że możecie zadać 3 pytania. Teraz widzę, że nagle jest ich więcej. Ciekawe, czy jak wypełnię wszystkie, to się to pojawi. A zróbmy to, przecież to nic nas nie kosztuje. Dodam pytanie drugie, dodam pytanie trzecie, dodam pytanie czwarte, dodam pytanie piąte, dodam pytanie szóste, dodam pytanie siódme i dodam pytanie 8. A czemu nie?
robię, bo mogę. OK, teraz zasady ochrony prywatności. Tu jest tekst linku, czyli na przykład zasady prywatności FAST. Zasady prywatności Fastony ES, coś takiego. Skąd teraz te zasady mieć? No powinniście mieć politykę prywatności na stronie internetowej, to tutaj wklejacie. Dodatkowo możecie dodaj niestandardowe zastrzeżenia. To jest wtedy, kiedy dział wasz prawny mówi, że muszą być checkboxy i musi użytkownik zaznaczyć zgodę na coś tam, nie? To za chwileczkę pokażę, jak to zrobić. Tytuł. Fastony regulamin to jest automatem wstawiane, natomiast możecie swój własny tytuł napisać i tutaj napiszecie coś innego, to tutaj to edytujecie. Dodatkowo jest zastrzeżenie. I teraz skąd te zastrzeżenie wziąć? Prosto, z naszego fanpage'a, z naszego bloga dokładnie, kancelaria Milo, czyli kancelaria, która obsługuje Freshmaila, czyli jak obsługują Freshmaila odnośnie rzeczy związanych z danymi osobowymi, to znaczy, że są dobrzy, to przypadkiem Freshmail sobie nie wybiera byle kogo. Jest tutaj na dole taki artykuł, z tym znaczkiem, regulamin Facebook Lead Ads. On został stworzony rok temu, czyli na dobrą sprawę, ja nie wiem, jak bardzo jest aktualny, trzeba byłoby się nad tym pochylić, natomiast został rok temu stworzony i tutaj macie regulamin Lead Ads. W zamian za subskrypcję na maila otrzymasz ofertę, informację o promocjach i tak dalej. Lub podajesz swoje dane, aby otrzymać od Fastony na maila i telefon, newsletter, oferty, informacje o promocjach. Dane możesz edytować, jeśli się zgadzasz, zatwierdź formularz. Kopiuj. Cyk, klejam. Tylko pamiętajcie, że tutaj jest nazwa firmy, którą trzeba sobie edytować. My się nazywamy Ma. Proszę bardzo. Ale możecie też, wasz dział prawny każe i tu jest jakaś zgoda, bla, 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 bla. Czy jest wymagana zgoda użytkownika? Tak, nie. Jeżeli tak, to on będzie musiał kliknąć ten ptaszek i długo będzie musiał zaznaczyć albo nic innego nie będzie mógł dalej zrobić. Klikamy dalej. I tutaj jest strona docelowa, czyli tam, gdzie użytkownik po zapoznaniu się z formularzem lead adsowym może przejść. Ja tu wpisuję sobie wirtualną Polskę, tak po prostu, żeby było. Nie ma linku poprawnego do mojej polityki prywatności. http wp.pl i robię. Dwa pytania nie mogą współdzielić tej samej ankiety. Jak widzicie, no. To jednak się nie da. No dobra, to już nie będę tego zapisywał. Powstaje po tym, jak zapisujecie, to mamy tego typu formularz. W tym miejscu pobieracie wszystkie lidy. Jak widzicie, ja mam tutaj pełno jakichś tam testowych różnych, natomiast tu jest jakiś prawdziwy. 93 lidy, to jest jakaś kampania cyber pod jedną konferencję, którą realizowałem. I jak ona była skonstruowana? Po pierwsze, mogę sobie pobrać te lidy, bym pobrał Excela, czyli klikam i pobiera mi się tutaj CSV-ka. Druga rzecz, mogę zintegrować to z mailem, klikam tego maila i tutaj mamy Daniel, małpa Fastony S, przecinek Karol Fastony S, na przykład poczta wp.pl12 małpa wp.pl i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli po przecinku mogę dawać wiele adresów e-mail. Klikam, sejwuję. Udało mi się to poprawnie zasejwować. Czyli scrolluję na dół. I zobaczcie, jestem e-mailem zintegrowany z tymi adresami e-mail. Dodatkowo zintegrowałem się z GetResponsem, dlatego tu jest zielona kropeczka i mam tutaj integrację z GetResponsem. To oznacza, że pokażę Wam, jak ta integracja wygląda. Klikam GetResponse. No i on mnie pyta o API key. Tutaj, żebym ja ten API key wpisał, jeżeli go wpiszę poprawnie, zrobię save, to on mnie zapyta, do jakiego pokoju, czy do jakiej bazy mailowej mam dopisać ten adres e-mail. Ten API key jest pod tym guzikiem. Ja nie będę go klikał, bo byście znali mój API key. Natomiast klikacie go sobie, wchodzicie do GetResponse'a, wklejacie, pojawia się save, a następnie pojawia się lista tutaj, lista rzeczy, listy takich słów, znaczy kluczy, która pozwala, czyli waszych takich, nie kluczy, tylko
kampanii, które macie, wybieracie odpowiednią i automatem w ciągu 6 sekund z tego formularza lead adsowego ta osoba jest zapisana. Podobnie wygląda integracja na przykład z Freshmailem. Klik, integracja z Freshmailem, wpisuję API key, API secret, tu też macie taki przycisk, który może Wam powiedzieć, gdzie go znaleźć, wpisujecie, następnie kampania. Jeżeli w Waszych kampaniach do Marketing Automation ustawiliście, że jeżeli ktoś przez API się zapisze i automatycznie dostaje na przykład jakąś kolejkę mailową, no to macie już scenariusz gotowy. Innymi rzeczami, które można zrobić, to jest integracja z SMS API. Ja tej swojej integracji nie będę psuł, stworzę tutaj nową. Klikam SMS API i to jest fajne. Po pierwsze oczywiście jest login i API key, tutaj znowu jest guzik, jak to znaleźć, ale macie send message, klikam ten mały tutaj kwadracik i wyślij natychmiast wiadomość, wyślij na przykład po 1 minucie, albo wyślij o jakiejś tam konkretnej dacie, czyli na przykład tego dnia, o tej godzinie i tyle minut. Czyli wyślę mi 13 o 14:10 tej osobie. Dlaczego na przykład o tej godzinie? Bo na przykład o 14:30 jest webinar. I wszystkie osoby, które zapisały się, automatycznie dostaną informację, że jest ten webinar, żeby nie zapomniał na niego przyjść. Może być nawet tutaj link do tego webinaru. Kolejna rzecz, która jest fajna, to jest to, że tutaj możecie użyć takiego zagnieżdżenia, czyli jeżeli zapiszecie, tak jak tu jest przykład, nawias, email, nawias, to w tym miejscu dynamicznie podstawi się adres e-mail tej osoby, której pozyskaliście dane, do której wyślecie ten SMS. Czyli na tej zasadzie można wysłać. Właśnie wysłaliśmy na Twój adres e-mail i tu się dynamicznie wstawia adres e-mail. Bardzo ważną wiadomość. Proszę sprawdź swoją pocztę. Tada! Proste? Open rate 97%? Można? Można. No i tutaj jeszcze na dole są różnego rodzaju inne integracje, natomiast jedna z ważniejszych to jest push. To jeżeli ją klikniecie, a macie zainstalowaną aplikację Fastony z Google Play'a czy z App Store'a, automatycznie wszystkie lidy wpadają na Wasz telefon. I tam macie 2 guziki. Odzwoń do klienta, napisz do niego maila. Niemniej, ja mówiłem Wam o tym, że możecie automatycznie usuwać wszystkie osoby z grupy docelowej, które już się zapisały. Robi się to w tym miejscu. O, tutaj, Custom Audience. Klikacie to. Jeżeli ktoś to kliknął, to tutaj ci, co się zapisali. Save. I mamy. Czyli jeżeli teraz będziemy robić kampanię, będziemy tutaj w tym przyciskiem robić kampanię, to automatycznie z grupy docelowej, nawet jeżeli zapomnicie tego dodać, to nasz system doda Wam do wykluczanych tą osobę, która już się zapisała, czyli tą specjalną grupę, która się zapisała. I to jest bardzo, bardzo wygodne. Niemniej jest jeszcze druga funkcja. Tutaj można stworzyć 3 rodzaje custom audience'ów. Na przykład ci, którzy wypełnili formularz, czyli podobnie tam, tylko tutaj jest na podstawie ID, tam jest na podstawie maila. Ci, którzy zamknęli bez wypełnienia czegokolwiek, ci, którzy wypełnili troszeczkę. To ja zrobię to dla Was, ci, którzy bez czegokolwiek. Robię to tak. Najpierw użyję 888, żeby nam było bez czegokolwiek. Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V. Save. OK. I zobaczcie, stworzyłem sobie lead ads, lead generation. Mamy, proszę bardzo. Druga rzecz, cofnąłem i robię bez czegokolwiek, ale trochę wypełnili. I zaznaczam sobie ten. I znowu robię save.
Czyli stworzyłem sobie, to Wam tutaj przypomnę, stworzyłem sobie te dwie grupy. Ci, którzy trochę wypełnili, ci, którzy, znaczy w ogóle tylko otworzyli, ci, którzy trochę wypełnili, po to, żeby ich tutaj dostrzelić inną kampanią. Klik. Zrobię znowu cofnij. No i tutaj omówiliśmy wszystkie rzeczy. Oczywiście macie na dole jeszcze SalesManago, PaidDrive, NetSendo, ActiveCampaign, Bilboa i tak dalej, więc tych integracji jest bardzo, bardzo dużo. Oczywiście, gdyby Wam coś zabrakło, to możecie do nas zadzwonić i zamówić i macie. Teraz przejdźmy do tworzenia kampanii, czyli stworzyłem sobie formularz i chcę go reklamować. Klikam Create Ad. Muszę wybrać jeden z przycisków Call to Action, który jest do tego. Ja proponuję zawsze używać SingUp. On działa najlepiej, on ludziom jasno mówi, czego się od nich oczekuje. Jakiś message, czyli zobaczcie, tutaj od razu nam się poświadcza jakaś treść tu i tu jest link. Ten link fajnie by było, znaczy najlepiej, jeżeli tak jest, że jest to ten sam link, na który Wasz formularz lead adsowy prowadzi. No ale czasami można dać byle jaki. To i tak przejdzie, ale najlepiej jest, gdy to jest ten sam. Musimy wybrać jakąś grafikę. Tutaj miałem te moje ulubione laczki. Proszę bardzo, mam laczki, jest wszystko ok. No i teraz, mając to wszystko, mogę teraz zająć się dobieraniem grupy docelowej. O dobieraniu grupy docelowej był wczorajszy webinar, więc ja nie będę dużo tłumaczył, tylko pokażę w skrócie. Wybieram sobie country, na przykład Polska. I do kogo prowadzę reklamę? Przypomnijmy sobie do osób, które mamy z grupy remarketingowej jakiejś, czyli wpiszę remarketing, custom audience, remarketing i mam na przykład zaangażowani na fanpage'u 15 500 osób. No i oni są z Polski, tylko 13 000 osób. Ważne jest też, być może byli poniżej 18 roku życia, ponieważ lead adsa da się skierować tylko 18+. Proszę bardzo, schodzę na dół, mamy lead generation, nazywam jakąś tam kampanię, nazywam sobie adset, accelerate delivery, czyli szybsze wyświetlanie, ale droższa kampania, status aktywny i spauzowany. I teraz co fajnego jest? Jeżeli ja zrobię spauzowany i zrobię save, to system tworzy mi tego posta, który tutaj mamy, tworzy go, ale też jednocześnie tworzy kampanię. Aha, sorry, napisałem, że mam budżetu 0, czyli stawka powiedzmy 12 zł i budżet powiedzmy 100 zł. Save. Tworzy mi w międzyczasie posta i kampanię reklamową. Tylko teraz właśnie sobie coś przypomniałem. Jeżeli nie wpiszecie tych cyferek, stworzył mi kampanię, tylko że kampania będzie spauzowana. Natomiast jeżeli chcecie stworzyć samego posta, to można użyć takiego, powiedzmy, niepełnego buga, który Facebook ma. Zobaczcie. Pamiętacie, że pierwsza rzecz wyskoczyła mi na czerwono. Wchodzę teraz advertisement, a może nie tu, page extras i jest Publish Dark Post, otworzę sobie w nowej karcie. Widzicie? Mam te dwa obrazki. Oczywiście kliknę post, widzicie 21:27, 21:27. Tego kliknęłem. Ja ten formularz już wypełniłem, dlatego mam szary. Po jego kliknięciu zostanę przeniesiony na stronę. Zaraz mogę pokazać, jak to ominąć. Więc tutaj jest. To w międzyczasie pokażę Wam, jeżeli wypełniliście jakiś formularz i chcecie go skasować, żeby go przetestować, czyli wielokrotnie testować, czy na pewno wszystko jest ok, to przechodzicie do Lead Adsa i tutaj macie Lead Ad Test. I tam znajdujecie swój formularz i możecie z niego skasować swojego leada i przetestować go po raz kolejny. Natomiast wracając do tego, w Publish Dark Post, czyli tutaj, stworzył mi się post. Więc jeżeli ja chcę tego posta, którego stworzyłem, który jest na pozyskiwanie danych, opublikować na fanpage'u, to klikam ten przycisk opublikuj.
Kliknąłem go. Tu się mi kółeczko kręci. Jest opublikowany. Sprawdźmy, czy się pojawił. Wchodzę na Fastony. Proszę bardzo, pojawił się. Daję Wam teraz 2 minutki. Wejdźcie na fanpage Fastonego i znajdźcie ten post i przeklikajcie sobie ten formularz lead adsowy. Te osoby, które wiedzą, te nie muszą, wiadomo. Ale zobaczymy, czy można się przeklikać. W międzyczasie cofnę się, odświeżę. Widzicie, mam już tylko jeden taki post. Teraz ta rzecz, która jest niepełna, związana z tym bugiem. Jeżeli tworzycie reklamę na podstawie tutaj postu lead adsowego, czyli macie formularz lead adsowy i nie wypełnicie budżetu, czyli tego tej informacji na temat pieniędzy, czyli tutaj na dole, ani bida, ani budżetu, wystarczy jednego, to system stworzy posta, ale nie stworzy do niego reklamy. Czyli za pierwszym razem, jak chciałem tylko stworzyć posta, to mogę tutaj tych rzeczy nie wpisać i on mi tego posta stworzy, którego mogę używać, ale reklamy do niego nie. Teraz, jeżeli mamy taki post, już go stworzyliśmy, pokazaliśmy klientowi i chcemy go używać, to możemy przejść do make, czyli stwórz taki post, advertisement based on post, czyli reklamujemy ten post, czyli advertisement based on post. Wybieram model Advanced, czyli ten zaawansowany, klikam. I tutaj mogę sobie to całe targetowanie zrobić, natomiast najważniejszy jest model rozliczania. Wtedy wybieram sobie tutaj lead generation. No i optymalizacja zrobiła się lead generation. Natomiast zwróćcie uwagę, że API dopuszcza optymalizację na link kliki. Wtedy będziecie mieli tutaj rozliczanie za link kliki lub również za impression. Problem jest taki, że czasami te kampanie działają mega super, a czasami działają beznadziejnie. Optymalizacja pod lead generation jest o tyle fajna, że wyświetla tym osobom, których szansa na tego wypełnienie leada jest największa. I to jest spoko. Ja często używam tak, natomiast gdy mam czas na poeksperymentowanie, nie zależy mi na jakoś na super ważnie, bo mamy webinar za 3 dni, muszę mieć już pełną salę, no to używam sobie coś takiego, sprawdzam jak działa, nie działa, wyłączam, włączam, poprawiam i tak dalej. Czyli macie inny sposób robienia kampanii na generowanie leadów. Teraz zgodnie z scenariuszem obiecałem Wam pokazać, jeszcze robiliśmy te wykluczenia. Tak, robimy exclude i tutaj mogę sobie wykluczać te grupy docelowe. Oczywiście mogę sobie wykluczać te osoby, które już z kampanii na przykład są 888, czyli to co robiliśmy, czyli te osoby, które już częściowo chciały wypełnić 888, już coś tam robiły, ale jednak zrezygnowały. Żeby do tych osób też nie tworzyć już kampanii, żeby drugi raz tym osobom nie wyświetlać. Z drugiej strony inny format reklamowy, include, wybieramy custom audience i wyświetlamy właśnie tym osobom taki follow-up, hej, pokaż, jednak masz szansę, zrób jednak z nami i wypełnij tego leada. Tak? I tutaj mamy drugą grupę docelową, których
możemy to wyświetlić. Czy teraz są pytania do tej części? Mateusz coś pisze. Dawaj pytanie. Dawaj, Mateusz. Czy nagranie z wczorajszego webinaru jest gdzieś dostępne? W Twoim panelu, tam gdzie masz pakiet. Nie, nie jest nigdzie dostępne. Będzie, ale na razie jeszcze nie jest. Coś Mateusz dalej pisze, pewnie pisze, to będę czekał. Zrezygnował. I co tak u mnie ciemno? No u mnie ciemno, bo jest ciemno. Na dworzu jest późno, a wy cierpliwie jesteście i słuchacie. Chwała wam za to. Ostatni punkt szkolenia jest takie coś jak post typu ofertowy. Jest przesuper. Jest naprawdę przesuper. Marcin, jeżeli możesz, włącz mi full screen. Jeżeli Marcin tam jesteś. Tada! Działa? No normalnie, to jest fajne, wszystko działa. Wchodzę do oferty i tutaj stwórz ofertę online, czyli na komórki, czyli na telefony, czyli na desktopy, czyli ogólnie do sklepu internetowego i offline. Omówię jedno i drugie. Teraz oferta online, to pierwsza co kliknąłem, to mamy cztery rodzaje typów. Rabat procentowy, bezpłatna jakaś rzecz, na przykład kup 2 Coca-Colę, dostaniesz szklankę gratis, dostaniesz rabat w wysokości kwoty jakiejś, czyli kup coś tam, dostaniesz 20 zł rabatu lub BOGO. Buy one, get one, czyli kup jedną rzecz, inną dostaniesz za darmo. Kup szalik i czapkę, dostaniesz rękawiczki za darmo. No i teraz ja zastosuję rabat procentowy. Tu jest jakiś tekst, który jest potrzebny, który się tutaj wyświetla. Dodatkowo jest message, który jest tutaj. Mamy rabat procentowy 11%, link, jakiś kod. Kod, który jest potrzebny do wpisania w sklepie internetowym, żeby jak go się wpisze, to on zadziała. Jakieś informacje, do kiedy ten kod działa, na przykład tutaj do tego dnia i ile można wykorzystać tych kodów. 0 oznacza no limit. No i regulamin. Pamiętajcie, że zgodnie polskim prawem musi być do każdej promocji jakiś tam regulamin. Dodajemy zdjęcie. Zdjęcie weźmiemy, no dobra, weźmiemy to. Trochę nie tak, natomiast jest to błąd po naszej stronie w systemie. Zdjęcie się wyświetli dobrze. Robię dark i robię save. Klikam. No i jak widzicie, jest taki post. Jak on fajnie działa, najeżdżam na niego, klikam ofertę. I zobaczcie, mam specjalną ofertę. Jak kliknę sobie skorzystaj teraz, to mam ją w sposób, że przechodzę na stronę, do której tam prowadziłem. OK, czyli do Fastonego. Jednocześnie oferta zapisała mi się na później. Jednocześnie, mimo że to tylko raz kliknąłem, dostanę powiadomienie w moim Messengerze, jak będzie się ta oferta kończyła. Też jest to fajne. Dostanę też na maila informację, że ta oferta jest. Ponadto tutaj jest fajna informacja, że wygaśnie 29 lipca. Na kilka godzin przed wygaśnięciem tego dostanę znowu od Facebooka powiadomienie, że jest taka specjalna oferta i że jeżeli wpiszę ten kod w sklepie internetowym, to mogę z niego skorzystać. I to jest super. Zobaczcie, ja jak tworzyłem ten post, to mogłem zaznaczyć, że to ma być tylko i wyłącznie reklama. Czyli taka część związana z tylko reklama, czyli bez postu. Ale jeżeli chcecie, to mogę tworzyć też wersję postową. Dlaczego? Ponieważ dzięki temu możecie to opublikować na swoim fanpage'u i organicznie z zasięgu organicznego zdobywać nowych klientów, którzy korzystają z jakiejś tam oferty. Natomiast jeszcze przejdę do offline offer.
której nie będę tworzył, bo nie ma sensu. Natomiast wypełnia się tak samo, ale możesz wybrać kod QR i kod EAN. Po Europie jest stosowany ten najczęściej. Wpisujesz to, co się znajduje pod tymi kreseczkami na jakimś tam produkcie i najfajniejsza jest rzecz. Jeżeli ktoś z tego skorzysta, to mu się wyświetla w poczcie, która przyjdzie od Facebooka, bo to Facebook wysyła mu pocztę, ten kod kreskowy. Może podejść do kasy, z telefonu może sobie zeskanować ten kod kreskowy i dostanie rabat. I to jest sposób na to, żebyście mogli zliczać konwersję w sklepach stacjonarnych z waszych działań. To jest najlepszy sposób, bo ktoś ma poprosić i powiedzieć jakieś hasło na głos, a słonie są niebieskie, bo dostanie 5% rabatu. Raczej nikt z tego nie skorzysta, ale wyciągnie telefon i pokaże do zeskanowania i dostanie rabat i nikt nie wie, o co chodzi, wszystko jest ok, ludzie nie mają przed tym oporów. Między innymi na konferencji Salesja organizowanym przez SMS API, jak byłem w Katowicach, w okolicy gdzieś tam, już nie pamiętam, gdzieś tam byłem w jakiejś tam miejscowości, nie w Katowicach, no może w Katowicach, tak w Katowicach, to widziałem, jak w Rossmanie pani normalnie wyciągnęła telefon, kazała zeskanować sobie kod, ponieważ jakiś tam produkt był 10% tańszy dzięki temu. Czyli jeżeli ludzie 50 lat korzystają z tego, to osoby, które mają 30, 40 nie mają tej bariery technologicznej, żeby z tego też korzystać. Super rozwiązanie. Natomiast miałem wam powiedzieć, w jaki sposób to reklamować. Więc przechodzę do Advertisement Based on Post. Wybieram sobie model rozliczeń i to na przykład zarówno CPM, jak i CPC Engagement dobrze działało. Ja wybieram CPC Engagement, bo mi na testach najlepiej zadziałało w ten sposób. I jeżeli wy macie w swoim sklepie osoby, które doszły do koszyka, czyli robicie custom audience osób, które już były w koszyku, czyli tutaj sobie były na przykład ci, którzy byli w koszyku, to oczywiście ja takich nie mam, bo nie mam sklepu internetowego, ci, którzy byli w koszyku, robię grupę docelową jedną, o tu mam ci, co się zapisali, to na przykład coś wybiorę, na przykład o ci, co się zapisali, czyli tutaj nazwijmy to ci, którzy byli w koszyku, przechodzę tutaj do exclude, czyli widzicie czerwone elementy i w custom audience wpisuję sobie kolejne ci, którzy na przykład widzieli stronę podziękowania. Jakaś tam bez różnicy. I dzięki temu mam grupę, użyję do tego mojego ulubionego narzędzia Paint, mam grupę osób, które były w koszyku, minus osoby, które kupiły i robię get offer tylko do tych czarnych. Tylko tym osobom wyświetlam skorzystaj z oferty, kup dzisiaj za 200 zł, dostaniesz, nie wiem, czapkę gratis. I ta kampania się wyświetla automatycznie i macie święty spokój. Jeżeli chodzi o scenariusz dzisiejszego szkolenia, to mamy wszystko. Kończę szerować. No i mam nadzieję, że pojawią się jakieś pytania. Jeżeli nie będzie pytań w ciągu powiedzmy pół minuty, to kończymy. Natomiast tak czy siak do północy jestem pod telefonem i będę mógł pomóc. Coś pan Marek pisze, pan Arek również. Ok, idziemy tutaj, zaczynamy. Dane osobowe przechowane są na Facebooku w firmie świadczącej usługę SMS. Te dane, które ci użytkownicy tam pobierają, przeważnie i takie Facebook ma, bo Facebook je pobiera z ich profilu. Oczywiście użytkownicy mogą, tak jakby to powiedzieć, zmienić te dane, edytować i dopełnić, a jak ktoś nie podał numeru telefonu, to może podać ten numer telefonu, więc to nie jest jakiś tam kłopot.
ale te dane, wtedy administratorem tych danych jest gdzieś tam Facebook. Tylko że osoby, które korzystają z Facebooka, zaakceptowały, że Facebook te dane zbiera o nich, więc to nie jest problem. Następnym etapem jest to, że wy macie jakąś usługę w tej firmie świadczącą SMS, w tamtej firmie, i wy deklarujecie, że macie od tej zgody, ale to wy jesteście właścicielami tych danych. Dobrze? Tutaj, jeżeli opowiem na to jedno pytanie, więc jeżeli chodzi o to, to na przykład SMS API, wy jesteście właścicielem, a nie SMS API tych danych. Więc tutaj nie ma żadnych przekazywania tych danych. Dobrze. Teraz kolejne pytanie jest tutaj od pana Tomasza, prawdopodobnie Tom. Fastony może obsługiwać tylko jeden fanpage, Fastony może obsługiwać no limit, w zależności jakie masz konto w Fastony. Idziemy dalej. Ja jestem z Czapy. Nie wiem, co to jest Czapa, ale być może chodzi o tutaj te góry. Tutaj taka jest czapa lodowa. Od Artura Jabłońskiego od 5 dni nie wiem, co się dzieje. Byłem na twojej prelekcji na InfoShare, było super. Chcę się wdrożyć. Chcę się wdrożyć. Powiedz coś więcej o tych webinarach, kiedy są, co omawiasz i tak dalej. To już mówię, na naszej stronie Fastony w dziale szkolenia jest tutaj scenariusz 5 szkoleń, których omawiamy od tworzenia postów poprzez zarządzanie kampanią, automatyzację i tak dalej. I to są szkolenia, które są związane z tym, żeby użytkownik był jak najbardziej wyedukowany. Nam zależy nie na tym, żeby ktoś miał pakiet Fastony, tylko na tym, że jeżeli już ten pakiet Fastony masz, to żebyś umiał z niego korzystać. Raz na miesiąc dodatkowo jest prowadzona w sobotę sesja Q&A, do której się przygotowujemy. Ja wszystkich uczestników zapraszam, żeby wysyłali pytania. Ja staram się na te pytania znaleźć odpowiedź i dzielę się z Wami zarówno nowościami, które są Fastony, jak i elementami, które przygotowuję po to, żeby odpowiedzieć na Wasze pytania. Pójdźmy dalej. Nie byłem od początku, w jakiej wersji te opcje są dostępne. Te opcje, o których dzisiaj mówiłem, czyli integracji, są wyłącznie w pakiecie Ultimate. Pan Arek, dużo osób pisze, bardzo się cieszę, pisać, więcej pytań, lubię pytań. Jeśli jestem właścicielem danych osobowych, czy muszę to zgłosić do GIODO? To jest pytanie do działu prawnego, ja nie potrafię Ci na to odpowiedzieć. My jako Fastony mamy do GIODO zgłoszonych kilka różnych baz. Mamy też różne bazy, które są za innymi krajami, bo jesteśmy troszeczkę więcej, więc mamy troszeczkę więcej. Natomiast nam to ogarnia dział prawny, ja nie jestem specjalistą i nie umiem świadczyć odpowiedniej porady prawnej. Czat się słabo przewija. Dzięki za odpowiedź, ja jestem z Czapy. Tak się mówi, jak ktoś nie wie, co się dzieje. No tak podejrzewałem, ale wiesz, dawałem Ci szansę, że powiesz, że jesteś z z YouTube'a, z tego filmiku. Pokaż, jak łączyć zapisane audience i zrobić wyłączenie audience, a nie custom audience, tylko zwykłych. Co to znaczy audience? Musisz mi dopisać, co to znaczy audience. Czyli takie, które przygotujesz, na przykład zapiszesz sobie, nie wiem, jakąś grupę docelową na przyszłość, żeby ją używać kiedyś tam? To zapomnij, nie ma takiej opcji. Krótko i na temat. Wtedy, jeżeli coś takiego chcesz robić, to musisz sobie zapisać kolejny audience, od nowa ustawionego z wykluczeniem tamtych elementów. Nie ma takiej funkcji, nie istnieje. Podejrzewam, że to wymagało od Facebooka bardzo dużej przerabiania ilości danych i w ogóle, a ponadto byłoby super featurem. No dobra, słuchajcie, bardzo się cieszę, że jesteście. O, jeszcze Marek pisze. Marek, pisz, jak jest jakieś pytanie. Jeżeli nie będzie żadnych pytań, to ja będę się żegnał. U mnie tu już jest ciemno, niedługo 22. Oczywiście materiał nagraliśmy. Oczywiście osoby, które mają pakiet Ultimate, dostaną do niego dostęp, żeby mogły sobie wszystko jeszcze raz prześledzić i poprawić i poczytać. Być może mój kolega Marcin, który tutaj stara się wszystko ogarnąć i mocno
nad tym wszystkim pracuję. Na koniec Wam wyświetli ankietę. Jeżeli możecie w jakiś sposób ocenić to ja liczę na szczere odpowiedzi. Wszystkie uwagi są dla mnie bardzo cenne. Jak wiecie, ja też się uczę. Nie jestem zawodową osobą, która prowadzi webinary, raczej tylko praktykiem, który stara się tą wiedzą z Wami podzielić. Dziękuję Wam serdecznie. Pamiętajcie, do 22 jesteśmy jeszcze do 24 jesteśmy cały czas. Postaram się Wam też pokazać mój profil. Nie wiem, czy macie mnie w znajomych, czy nie macie mnie w znajomych. Udostępnię mój pulpit, share tutaj. To zapraszam Was, żeby dodać mnie do obserwowanych, ponieważ ja tutaj najczęściej i najszybciej zbierzecie informacje na temat tego, co się dzieje w Facebooku, jakie elementy Facebook modyfikuje, czy o jakichś ciekawych webinarach. Zresztą możecie znaleźć alternatywne zdjęcie na dzisiejsze zaproszenie na dzisiejszy webinar. Z mojej strony to jest wszystko. Dzięki Wam serdecznie. Trzymajcie się w takim razie. Sprawdzam ostatnie pytania i będę się żegnał. Cześć, hej!